Deszbur, witam Was w kolejnym odcinku rykowiskowym. Mam nadzieję, pierwszego byka udało nam się upolować z Michałem dzisiaj rano, fajnego myłkusa. No i polujemy dalej. Zmieniliśmy obwód, jesteśmy na obwodzie polnym. Widzę, że tu jest bardzo duża szansa na to, żeby dzika strzelić, ponieważ całe ścierniska są pobuchtowane, ale my idziemy tam, zejdziemy sobie na dół. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jakieś zielenie tam są. Tutaj to rykowisko zaczyna się troszeczkę szybciej niż w górach, zawsze. I poszukamy tego byka. Na dalszej części materiału zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czy będzie to jedno wyjście na odcinek, czy będziemy znów dogrywać rano, bo rano znów jedziemy. Więc ja już się zapisałem na rewir znów na ten górski. Pojedziemy takie łąki, ale to pojedziemy rano. Więc na razie powiem Wam tak. Usłyszycie o moją opinię po 4 miesiącach katowania butów Beretty, które mam teraz na sobie w tej chwili. Katowania, nie chodzenia, tylko dosłownie ja je tam katuję. One mają ciężką pracę u mnie. Poopowiadam Wam trochę na temat tych butów, a mam nadzieję, że uda nam się zrobić w tej drugiej części materiału tą część odcinka, o którą prosiło mnie kilka osób, co ja w tym plecaku mam. Słuchajcie, ja sobie załaduję już broń. Rzucimy sobie 8. Jak widzicie, sprawdza się bardzo dobrze. Nie dobrze, tylko bardzo dobrze. Byki się kładą w ogniu. Więc powolutku sobie zejdziemy na dół i spróbujemy poszukać tych byków. Jutro z rana, jak już będzie całkowicie widno, pewnie to będzie na końcu odcinka, zobaczycie, co ja w tym plecaku noszę. Wcale tam nie ma dużo rzeczy, ale są takie rzeczy jak najbardziej bardzo potrzebne. Także wiatr mamy idealny, że tak powiem. Teraz mi wieje centralnie w plecy, a my idziemy właśnie tam. Schodzimy na dół, no i powolutku staniemy. Tutaj nie będzie dużo chodzenia, dlatego że ten las nie jest duży, to jest bardziej skarpa, ale postoimy, posłuchamy, zobaczymy, co się dzieje. Także ruszamy na niedługi podchód, ale mam nadzieję, że owocny. Polujemy dzisiaj, od razu Wam powiem, jeleń, byk, łania na 2 razy, nie wiem, to musiałoby być na polu, bo tam jest ciężki temat z wyciągnięciem z tamtej strony. Z bykiem to jeszcze warto walczyć, a łanie można u mnie strzelać, jak widzieliście, nieraz widzieliście, że można je strzelać w ciągu dnia. No ale jakby były dziki, już w ciągu dnia już dawno dzika nie strzeliłem. Będziemy w takim miejscu, że są babrzyska. No i co najważniejsze, pogoda się zmieniła na tą korzystną, na tą rykowiskową. Już było 18 stopni, jak dojeżdżaliśmy, gdzie wczoraj było 28, więc 10 stopni w dół. Myślę, że nad ranem powinno być około 5. Dobra, nie przedłużamy, ruszamy na podchód. Zobaczcie, będziecie musieli sobie podgłośnić, bo będę mówił cicho, ponieważ te jelenie mogą tutaj być zaraz pod nami. Zobaczcie, jaki tu jest przepiękny weksel, uczęszczany przez zwierzynę grubą, dziki, jelenie głównie, ale daniele również. Tutaj wszystko chodzi, tam są młodniki, ale często, gęsto rykowisko się odbywa tutaj, na tym rzadkim lesie. Doszliśmy do miejsca, w którym mamy dobrą widoczność. Całą skarpę widzimy. Na dole są potężne tarniny, tam jest taki młodnik dębowy jeszcze. Jelenie z reguły leżą tutaj. Mieliśmy ściki w pokrzywach, słuchajcie. Chrumkały, kwikały, ale nie to, że się wystraszyły. Usłyszeliśmy, jak przechodziły i zeszły gdzieś tam na dół. Ten las jest zbuchtowany przez dziki. Podejdziemy sobie jeszcze kawałek. Ale stoimy tutaj, ja tu postoję z 15-20 minut. Posłuchamy, czy ryczy tu jakiś byk.
Bo tu zawsze tu o tej porze roku już było rykowisko. Musimy poczekać i posłuchać. Podpowiem Wam jeszcze jedną rzecz, bardzo istotną. Jeżeli polujecie na rykowisku i chcecie strzelić byka, to jeleń byk bardzo często odchodzi od chmary i idzie do babrzyska. Dzieje się tak, po prostu on przed wyjściem łań na wieczorne żerowanie odchodzi dosłownie, nie wiem, do tego babrzyska ma różnie, tutaj na dole jest pod nami potężne babrzysko, ale nie będziemy tam schodzić, żeby nie robić ramadanu. Ale bardzo często, jeżeli łanie gdzieś leżą 200-300 metrów, on po prostu wstanie, odejdzie od nich, wykąpie się i wraca do chmary. Więc warto, naprawdę warto zaglądać w miejsca, gdzie jest woda. Takie stałe babrzyska uczęszczane w poprzednim odcinku, gdzie jeszcze udało nam się upolować taką mełkusa. Jak szliśmy drogą, widzieliście, jakie te miejsca, gdzie była woda, były przez jelenie chętnie odwiedzane. Idziemy kawałek jeszcze. Jak mam chęć iść i nie mam chęci, bo jeszcze za wcześnie nie ryczą jeszcze tak jak powinny, ale myślę, że jak tu by był byk, mam oczywiście wabik, spróbuję się odezwać. Kawałek dalej może odpowie. Nie chcę za bardzo iść w tamtą stronę, bo wiatr mamy taki, jakby się odezwał nagle gdzieś tu na dole, to będziemy się wracać z wiatrem na 2 razy. Ale warto zobaczyć za ten skłon za mną, z tamtej strony, ponieważ tam też bardzo często jelenie zalegają. I one tam wychodzą na koniczynę. Dobra, podejdziemy kawałek jeszcze. To jest jakiś puchruść. Jest byk, ale to jest szpicak. Szpicak jest dobra. Słuchajcie, mieliśmy 2 potężne byki. Co dziwo, byki były razem. Jeden był chyba 14, a ten z tyłu za nim był 18 albo 16, nie wiem. Były w tym olsie, nie było możliwości, by je nagrać. Szły do babrzyska, tak wam mówiłem, centralnie szły na babrzysko. Jak pech chciał, wiatr się zmienił. Stały wiatru. No i też ja nie miałem takich w 100% rozpoznanych. Ten z tyłu był na pewno w wieku łownym. Potężna rozłoga, piękne wieńce, naprawdę kapitalny byk. No niestety znikły nam, gdzieś zeszły na dół. Dostały wiatru, nie to, że one uciekły pędem. Po prostu zeszły, schowały się w takie harpęciny, że szkoda gadać. Później jakiegoś szpicaka mieliśmy, jeszcze coś tam się udało nagrać. Wyszliśmy na koniczynę. Przejdziemy sobie ścianą lasu. Może coś spotkamy. Ale nie ryczą. Jakby ja spróbowałem się odezwać tam 2 razy, nie odpowiedziały. Żaden jeleń nie odpowiedział.
Tropów masa, ta zwierzyna tu jest. I te byki tu zostaną, one nie pójdą stąd. Więc trzeba będzie tu przyjechać rano, ale jutro rano już mamy inny plan. Ale przyjedziemy tu jeszcze raz i staniemy przy tym paprzysku, tu gdzie je wcięliśmy. Przyjedziemy trochę wcześniej, przyjdziemy, siądziemy i poczekamy. Myślę, że zrobimy to jutro po południu, bo to naprawdę warte grzechu byki. Idziemy tą kończyną, przejdziemy dalej. Nasze wyjście dobiegło końca. No i ja mam problem. A ten drugi byk, którego widziałem, to ja już mam przekreślone całe rykowisko. Za nim będę chodził. Nie jestem w stanie. Ryczą. Teraz zaczęły ryczeć. Na dole w Murzewiach ryczą. Godzina 20. Tak, do godzina 20 zaczęły się odzywać. Jest tak gorąco. W ogóle woda mi się zagotowała w chłodnicy. Przyszliśmy ze 4 km, ale pod taką górę wychodziliśmy pod skarpę. Zagotowałem się. Opcja jest taka, że jutro jeszcze zmiana planów, pojedziemy na ten obwód obok, ale 3 wyjścia poświęcam tu, ale tu raczej sobie będzie trzeba usiąść na zasiadce, sprawdzić ten wiatr i powiem wam, że dziwne jest to, że były 2 byki razem i to duże byki. Ten jeden, ten z tyłu to był bankowo byk łowny, 100%, potężna grzywa, karczycho, no kawał klamota, naprawdę te korony chyba kielichowate, kapitalny byk. No i co? No i tyle. Tu jakieś zielenie powychodziły jeszcze po ciemku. Plan jest taki, bardzo ambitny. Jutro rano łąki u podnóża gór. Po południu rano atakujemy tu. Jutro jest jakiś dzień? Piątek. No. Mamy 2 wyjścia. Ja muszę później wyjeżdżamy. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale spróbujemy. Że jakby się rozryczały, to byłaby inna bajka. Ale tutaj jest jeleń naprawdę dużo. Tam tropów, było śladów, wszystkiego, było masa. Więc mam nadzieję, że uda nam się tego byka przynajmniej nagrać. Dobra, także widzimy się na następnym wyjściu. Do zobaczenia i daszbur. Daszbur. Witam Was na kolejnym wyjściu. Wczoraj było fajnie. Już coś tam chcieliśmy, fajne byki. Jeśli zmiana terenu, tak jak Wam powiedziałem, jesteśmy u podnóża gór. A tam na dole ryczą. Tam są jeszcze na polu. Ryczy tam kilka byków, jest tam sporo jeleni. Odzywają się cały czas. No i teraz pytanie, którędy będą wracały do lasu? No, ryczy tam 5 albo 6 byków. Temperatura w końcu się zmieniła. W końcu, nareszcie. Teraz mamy w granicach 7-8 stopni tutaj. Wiatru nie ma, więc jest idealnie. Jest typowo rykowiskowa pogoda. Nad kotliną rozciąga się mgła, my jesteśmy wyżej. Którędy będą wracać? Dobre pytanie, nie? I powiem Wam tak. Część jeleni na pewno pójdzie tutaj, ale większa część jeleni zawsze idzie ten. Będziemy tutaj na tej łące stać, tylko ja mam taki plan. Zobaczymy, co z tego planu wyjdzie, bo plan jest ambitny. No, wejdziemy do lasu, pójdziemy do góry, to jest taka przycinka i poczekamy na lesie. No bo nie mam innej opcji, chyba że będą mocno ryczały jakby z tej strony, to spróbujemy szybko zejść i zajść im drogę na takich drągowinach. No zobaczymy, co z tego będzie, no ale będziemy próbować, także ruszamy w góry, idziemy. Słuchajcie, wyszliśmy już na górę. Jesteśmy na starej poniemieckiej drodze. Jak się zrobi widno, to Wam pokażę. Jeszcze nagrywamy w trybie nocnym, dlatego że na polach już jest widno na łąkach. A w lesie jest teraz, no tak, czyli ciemno. Ciemno jeszcze, no. Do nagrywania ciemno, bo tak to jeszcze widać bez problemu. Można i byka ocenić, było można by strzelić, ale stoimy na takiej poniemieckiej drodze, na której jest masę kamieni, które kiedyś poukładali ludzie. Później Wam to pokażemy. Zostały tu tylko ruiny, historia i
więc jelenie są jeszcze na polach, na łąkach. One tutaj będą ciągłe, natomiast ściana tego lasu jest naprawdę bardzo, bardzo długa, więc zanim te jelenie tutaj dojdą, bo my jesteśmy jakby u podnóża gór, ale już w lesie, więc zanim one tutaj dojdą, upłynie trochę czasu. Zatrzymaliśmy się w takim miejscu, nie wiem czy dobrym, tutaj są przejścia, gdzie jesteśmy, natomiast nie ma prawie w ogóle wiatru, więc w razie czego się przesuniemy, jak będą się te jelenie odzywać, byk oczywiście będzie szedł na końcu za chmarą, więc będziemy próbowali zajść mu drogę, albo pójdziemy dalej, albo się wrócimy. Słuchajcie, te chmary tutaj są duże, więc jest początek rykowiska. Te byki się jeszcze przetasują tu kilka razy, więc my tu na pewno zajrzymy kilka albo kilkanaście razy, żeby te byki sobie dobrze pooglądać. A później po rykowisku będziemy tu polować na łanie. Także fajne tu jest miejsce, dobre. Jeleni tu jest dużo, na dole mają żer, tu mają ostoję przepiękną, no i są chyba daleko odsunięte od tej krainy wilka, która jest za nami tam z tyłu, więc tutaj one się czują bezpieczniej. Dobra, nie będziemy przedłużać, znajdziemy sobie tu lokką jakąś fajną dziuplę w cudzysłowie i staniemy i poczekamy, zobaczymy co tu się będzie działo. Wydrapaliśmy się jeszcze wyżej. Byk się odezwał 2-3 razy na dole, jeszcze na łąkach. I wydawało mi się, że stoimy za daleko, więc cofnęliśmy się w stronę jakby samochodu, ale wyszliśmy w połowę góry. Tu mamy dużo lepszą widoczność, widzimy jakieś 150 metrów w dół. No i czekamy, co się dzieje. Jelenie jak tu pójdą, na pewno jakaś gałązka strzeli, na pewno się coś, może ten byk gdzieś zagonił łanie. No, jest chmarą na pewno, co to za byk, nie mam pojęcia. Ale stoimy w połowie góry, nad nami jeszcze ze 150 metrów jest taka łąka. Ale myślę, że nie ma sensu już wyżej wychodzić, bo tutaj mamy taki szlak. Stoimy na takim szlaku. To jest szlak stary, zrywkowy i w razie czego można tym szlakiem się przesunąć w prawo, w lewo, więc stoimy i czekamy. Słuchajcie, tu kiedyś dom był. Normalnie widać zarysy jeszcze ścian. Był zbudowany oczywiście z kamienia. Nad nami jest ta łąka, o której wam mówiłem, tam jest druga łąka. Ciekawe jest to, że ta łąka nie zarasta, nikt jej nie kosi, tutaj nie ma dojazdu. Totalnie żadnego. Nikt nie kosi, a ta łąka jest łąką. Kiedyś tu ludzie mieszkali. To są oczywiście czasy jeszcze przedwojenne, tak. Ten dom, nie wiem, nie mam pojęcia ile może mieć lat. Ruiny tego domu. Duże słowo ten dom, ale pozostałości świadczą o tym, że tu ludzie mieszkali. A tu jest taka grapa, taka skarpa, że po prostu masakra. My wydrapaliśmy się, jesteśmy tak... Begrycz. Jesteśmy 1/3 drogi do góry. 2/3 jeszcze zostały do szczytu. To jest pionowe ściany po prostu. No nic, postoimy tutaj i poczekamy. Tu trochę lepiej widać, więc przesunęliśmy się z Michałem. Bo jakieś tu jelenie będą wracać, przejścia są, ściechy, wszystko jest. Ale jeleni coś jeszcze nie ma, albo są jeszcze na łąkach jeszcze są. Myślę, że one tu wrócą, na łąkach nie zostaną, więc one będą wracać. Natomiast czy wybraliśmy odpowiednie miejsce, żeby przeciąć im drogę, nie mam pojęcia.
Stoimy sobie z Miśkiem, a tu ciele biega. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Tak to mi z powrotem. Nie wiem, zgubiło się? Albo jakieś wilki. Patrzyłem, czy gdzieś wilk go nie goni, ale nie było. Samo ciele biegało. Idziemy dalej. Słuchajcie, nie odzywają się byki, jest cisza. 7:20, totalna cisza. Nie odzywają się. Jakby się odezwał chociaż raz, to byśmy wiedzieli, gdzie jest. Nie mam pojęcia, mogły zejść niżej, mogły zejść wyżej, nie wiem. Idziemy dalej tą warstwicą, zobaczymy. Może z tej jeleni jakoś spotkamy gdzieś. No i wyszliśmy, słuchajcie, prawie na sam szczyt. Mieliśmy tu nie iść, ale mówię do Michała, to nic się nie działo, przecież tego cielaka nic nie było. Jelenie przestały totalnie ryczeć. To nie znaczy, że one zniknęły, czy w kosmos wyleciały, bo one gdzieś tutaj zeszły. Zeszły na tą górę, na której my jesteśmy, tylko że to jest kawał areału, słuchajcie, ogromny kawał lasu. No gdzieś tutaj nas minęły bokiem i sobie poszły, albo jeszcze nie zeszły. Jak dobrze wiecie, u nas w górach to jest takie trochę polowanie inne, bo my jesteśmy jakby na samej górze, więc zanim ta zwierzyna tu dojdzie, to nie jest tak, że ona schodzi z pola i biegnie. Ona sobie powoli idzie, jeszcze żeruje, zatrzymuje się. Pojadła tam trochę gryka, jeszcze zostało na polach, mamy tam kołową koniczynę, więc jelenie były głównie na tej koniczynie. Zeszły i po prostu gdzieś tu jeszcze jakieś ziółko, jakąś trawkę sobie skupią i powoli idą, żeby gdzieś tutaj zalec na tym stoku. No niestety jakoś na razie nie trafiliśmy. Ale powiem wam krótko, że obiecałem wam, że wam powiem coś na temat tych butów. Więc sobie latam w tych butach z Bretty, podniosę nogaweczkę, żebyście zobaczyli, że mają system BOA tutaj. Czyste to one nie są, więc tam proszę od razu bez jakichś komentarzy, bo ja ogólnie u mnie buty to myję głównie Rosa. Natomiast ja w nich chodzę na co dzień, praktycznie wiosna, lato. No, zacząłem w nich chodzić od targów w Krakowie. Kiedy, Michał, były targi? W marcu? W kwietniu? W marcu, czyli pół roku. Słuchajcie, całą wiosnę, całe lato przebiegałem w nich. No i teraz jesień, zaczyna się jesień, więc dalej będę w nich chodził. Zobaczymy, do jakich temperatur będzie można użytkować. Natomiast zaimpregnowałem je sobie impregnatem w jakimś tam, ja nie pamiętam jaki to był impregnat. Pojechałem i kupiłem impregnat w sklepie sportowym za 20 zł. Zaimpregnowałem, ja sobie w nie chodzę przez rzekę, w tej z powrotem, przez potok, praktycznie do kostki wchodzę w wodę, w kałużę i nie przeciekają. Więc buty, jakby ktoś szukał porządnych butów, przetestowanych w górach, przede wszystkim w górach, to polecam. Mega trzymają kostkę, ja jak widzicie mały nie jestem, więc ja potrzebuję buty naprawdę wygodne i przede wszystkim trzymające kostkę, bo mimo wszystko my chodzimy z Michałem dużo i wychodzimy na te szczyty, a tym bardziej teraz w Rykowisko to będziemy tutaj, no myślę, że to parę kilometrów zrobimy. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy ścieżkę, to nie jest szlak turystyczny, to jest ścieżka jeleni. Idziemy tą warstwicą, przejdziemy, tu są takie młodniki po prawej stronie, może coś tutaj jeleni jeszcze spotkamy. Zaznaczam, że jesteśmy od tych łąk kilkaset metrów wyżej, także one też potrzebują czasu, żeby tu wejść. Idziemy dalej. Ciekawostkę wam pokażę. Zobaczcie, gdzie zwierzyna przechodzi przez powalonego świerka. Nie idzie tu, gdzie jest wysoko, tylko idzie tu, gdzie jest nisko. I tutaj fajnie widać, że mamy taką podmokłą tą ścieżkę. Omija sobie go z lewej strony i tu, gdzie najniżej, żeby jak najmniej energii tracić, cyk, przeskakuje. No tak właśnie to wygląda w górach. One tu mają naprawdę ciężkie życie. Nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was na popołudniowe wyjście. Zakończyliśmy dzisiejszy podchód, zrobiliśmy taką pętelkę po tych górach z tyłu. Troszeczkę łydki czuję, no ale co?
Nie będę tutaj narzekał, bo absolutnie nie o to chodzi i nie jestem z tych, co narzekają. Polowanie jest polowanie. Wracamy, jedziemy do pracy i po południu ruszamy dalej. Także do zobaczenia w kolejnym wyjściu. Dashboard. Dashboard na kolejnym wyjściu. Dzisiaj będziecie, nie wiem co się będzie działo, ponieważ zmieniamy taktykę z Michałem. Widzieliśmy tutaj kapitalnego byka. Nie udało się go nagrać. W ogóle nagranie samego strzału w tym miejscu, gdzie on jest, to będzie na miarę Oscara, bym powiedział, ujęcie. Taki cud. Tak, to Bo będzie tam taki cud. Ciasno jest. Strasznie. I ciemno. Ciemno, to nie chodzi, że jest ciemno, bo jest noc. Chodzi o to, że tam jest tak gęsto, że tam jest po prostu ciemno. Ale to nic. Robimy, zmieniamy taktykę. Idziemy dzisiaj. Zasiądziemy sobie w jednym miejscu na skarpie i będziemy siedzieć na 4 literach, nie będziemy się ruszać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast jutro, jak dzisiaj się nie uda, rano jest znowu zmiana taktyki. Przyjedziemy tu wcześniej rano, jeszcze po ciemku. Stawimy samochód kilometr dalej, żeby nie zgonić tych jeleni z pól i spróbujemy tutaj podejść. Czy nam się to uda? Nie mam pojęcia. No zobaczymy. Mam nadzieję, że rano będą ryczały i może on już będzie z łaniami. No zobaczymy. Także nie będziemy tutaj demagogii prowadzić chorej, tylko idziemy, siadamy na tyłkach i będziemy siedzieć. Wybierzemy sobie miejsce na skarpie, z której będzie coś tam widać, jakiś dystans chociaż ze 100 metrów i będziemy słuchać. Może się nóż widelec zacznie ryczeć. Także nie przedłużamy, idziemy na polowanie. Nie wiem, czy Gary nie pobite już łanie żeśmy podnieśli, nie wiem. Szliśmy tak powoli, tak po cichu, ale się podniosły i uciekły. Musiały tu gdzieś leżeć na tej skarpie. Więc idziemy na dół, poczekamy przy tym bobrzysku, wyjścia nie ma. Nic tu mądrzejszego nie wymyślimy. To borsuk świeżo sobie tutaj uczęszcza do tej nory. Tutaj widać, można siąść tubeltówką na borsuka tutaj. Idziemy dalej. Zeszliśmy na dół. Ja jestem przekonany, że to znaczy ja widziałem coś za chmara. Ale jak na rykowisko na tą godzinę, na 15 wrzesień, to byk powinien latać w koło tych łań. On nie musi ryczeć, on nie musi zaganiać. Odbiła jedna łania, nasza znajoma. Ona już była w odcinkach na górze kręcona. Pojedyncza łania, 2-letnia, która gdzieś tu żerowała i podeszła bardzo blisko nas. Ja jestem przekonany, że reszta jeleni jest przed nami, jakieś 100 metrów, na pewno nie dalej. W takich herpędzinach, że tam nie ma opcji, żeby tam wejść. Ale nie ryczy. Jakby się odezwał raz, drugi, trzeci, to byśmy wiedzieli.
Totalna cisza. Absolutna cisza. No nic, nie pozostaje nic innego jak czekać. Jak nic z tego nie będzie, to wracamy do góry i idziemy do auta, przyjdziemy rano. Rano może być ryczał. Ale mamy czas, poczekamy chwilę i zobaczymy. Mam ze sobą wabik. Jeszcze sobie daję 10-15 minut i się odezwę, bo tu po prawej stronie tam jest takie bagno. Jak jest ten byk, to jestem w tym bagnie. No i co? Niestety. Zamryci. No zamryci. A byliśmy tu niestety. Mieliśmy parę byków, coś tam udało się nagrać, ale nic takiego konkretnego. Jutro polujemy dalej. Teraz się okazało, że tam ryczy. To polujemy na tym samym rewirze, tylko zmiana absolutna taktyki. Idziemy od dołu, nie z góry na dół, tylko od dołu do góry. Zobaczymy. A tu widzę, że słyszę, że ryczy byk za nami. Zobaczymy, może rano będzie więcej szczęścia. Do zobaczenia o świcie.
Zaraz pęknie. Zdecydowanie jak na razie. Piękny poranek, piękne wyjście. Naglądaliśmy się tych byków, posłuchaliśmy. To nie jest jeszcze to, co powinno być. To jeszcze nie jest takie rykowisko, jak powinno być. Ale już się zaczęło. To już mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, że połowa września to jest ten czas, kiedy u nas się rykowisko zaczyna. I widać ewidentnie, że jelenie tutaj są. Najlepsze w tym wszystkim, że mam rozpoznane chyba 5 czy 6 byków. Zostały mi 2 jeszcze. I tego najważniejszego dzisiaj nie było. Ja go nie widziałem. Nie wiem, czy on tu w ogóle jest, czy już nie poszedł gdzieś dalej. Rano pięknie w ogóle mieliśmy fajnego 14-taka, później mieliśmy 10-taka na widlicach, później z tyłu był jeszcze jeden, taki chyba najmocniejszy ten byk, co z łaniami schodził, ale koronny. I powiem Wam, że mieliśmy jeszcze byki później jakieś takie młode, no i podchodziliśmy na sam koniec, już było całkiem widno w takich pokrzywach. To był chyba 12 albo 10, to mi tam się nie udało nagrać, gęsto było strasznie, ale udało mi się go zobaczyć tam przez chwilę. To taki byk 7-8 lat.
Dosyć dobrze znam, że tak powiem. Więc on tutaj sobie siedzi z tymi łaniami, obustronnie koronny. Nie widziałem tego byka, co był za nami. Nie widziałem jednego byka, co by ryczał tam. Ja widziałem tego, co za nami, bo przechodził w prawo. Kibic był taki słaby, no. Aha, to tego widziałeś. No. Jakiś ósmak czy coś takiego. No, ten co się odezwał, zaryczał. No ja nic tutaj, słuchajcie. Także jedyne co, to wam chcę pokazać, bo cały dzień biegamy po rosie. No mega. I zrobimy sobie mały test. Zaraz wam coś pokażę. Bo spodnie mokre, słuchajcie, woda leci. Ale coś wam pokażę. Czy te buty przeciekają, czy nie? Suchutkie. No nie widać. Nic nie ma. Kompletnie. I ja tam w nich latam cały czas. Tylko mówię, zaimpregnowałem najtańszym impregnatem jaki był. Używając jednego opakowania impregnatu, jednego aerozolu na jeden but. Powtórzyłem to chyba 3 razy, więc no i tego, całe z błota działają. Dobra, nie będziemy przedłużać. Kończymy to wyjście. Jedziemy sobie zapolować w inny rejon Polski, ale tutaj, jak to mówię, wrócimy. Comeback będzie. Wrócimy i zobaczymy. Może się uda nam tutaj jeszcze te 2 byki zobaczyć, a później pojedziemy w góry. Także na razie mamy 3 dni polowania na nizinach. Może 2 dni zobaczymy. No i wracamy do nas. Także ruszamy na łowy. Do zobaczenia i daszbór. Witam Was na kolejnym wyjściu rykowiskowym. Przyjechaliśmy tu, gdzie z Michałem pokręciliśmy już pierwszą jakby część, może w poprzednim odcinku to było. Idziemy na ambonę. Plan jest taki, idziemy na ambonę, a później idziemy pochodzić. Tylko nie wiem, czy ten plan się nam nie zburzy, bo chyba do góry kopią buraki. Słuchajcie, tak mi się wydaje, podjechaliśmy od dołu, nie widzimy, więc podejdziemy kawałek i zobaczymy, czy kopią te buraki, bo jak kopią, to nie ma po co iść. Ale słyszę, że byki ryczą. Jeden się za Michałem odzywa, drugi gdzieś tam. Więc no, coś się zaczyna dziać. Dobra, nie przedłużając, szkoda czasu, słuchajcie, idziemy na górę. Słuchajcie, zeszliśmy z tamtej ambony, bo tam rzeczywiście buraki kopali. Byk ryczy tu, a my jesteśmy po środku, tylko na polach stoimy. Myślę, że one wszystkie zejdą do młodników po prawej. O, jest. Po prawej stronie. Ale nie wiem, jak to ugryźć, bo być może tamten, co ryczy po mojej lewej ręce, pójdzie na lewo. Nie wiem, czy mam ani nie widzę, bo tu są górki. On jest za wzniesieniem. Ale na pewno się zajmiemy tym po prawej stronie. Zobaczymy. Nie jest daleko. Dobra. Może wyjdziemy na ambonę. Szczebla jednego brakuje na dole, ale może się uda jakoś wejść. Chodzi. Po drugiej stronie. Nagle idzie następny, zobacz. Nagrywam to. Ty też. Ja nagrywam, bo się leją. O, już zobaczymy.
już gdzieś jest. Jedzie po drugiej stronie krzaków, nie będziemy powiedzieć. No dwa są. Co? Ten kombajn jest wielki. No wstępne, nie? Ty, co? Że opłatasz nas? Że opłatasz? Że możesz w ogóle trochę. No dobra, może jest jakaś uprawa, jeszcze nie schodzą po prostu. A ten z tyłu co taki poturbowany. Postanowiłem zejść z ambonety i przejść, słuchajcie, ale to bez sensu, bo tutaj drzewo robią, nawet nie wiedziałem, pilarze są i wracamy. Widzieliście tle ambonę, przed chwilą byka. Jeden co ryczał, od razu mówiłem, że to żadna rewelacja. Gdzieś tam schodził, nie wiem czy miał łanie, czy nie miał łanie, chyba nie miał. No i już całkowicie słońce na niebie, on dopiero sobie spacerował w stronę lasu. My byliśmy tam nie ma sensu iść, bo tam przyjechały dwa traktory, trochę pilarzy, panowie robią drewno, więc idziemy drugą stroną. No i co? Niestety dzisiaj wstąpiły zmiany w tym rejonie, gdzie polowaliśmy wcześniej. Dlatego, że w jednym kompleksie, to są małe kompleksy leśne, pracują pilarze, w drugim pracują pilarze, a na polu zbierają buraki kombajny. Więc te jelenie, to nie chodzi o to, że te jelenie wyleciały w kosmos. One się po prostu przesunęły stąd. Jak było rykowisko, myśmy tutaj byli z Michałem, nagrywaliśmy jakby pierwszą część tego odcinka. Też rano, też o świcie. No to widzieliście, było tych jeleni dużo, ryczały, podchodziliśmy. Dzisiaj totalnie jest cisza. Odzywały się jeszcze jak było ciemno. Później tego jednego byka udało nam się nagrać. Natomiast tych jeleni tu już nie ma. Nie ma ich tyle, ile było. Dlatego, że ostoja, w których to rykowisko się odbywało, do którego te jelenie schodziły, no po prostu jest tam prace trwają. I to takie intensywne. No nie to, że jeden pilarz nie. Tych pilarzy jest ze 4-5, dwa traktory przyjechały duże, zwożą drewno, więc no niestety trzeba zmienić rewir.
Dzisiaj nie mam pomysłu na wieczór, ale pewnie mi się urodzi przez cały dzień. Ale w każdym bądź razie, tak jak Wam mówię, tutaj ten teren odpuszczam. Ewentualnie spróbujemy na sąsiednim rewirze, bo tam też były jelenie, jak jechaliśmy rano. No zobaczymy. Także ja Wam mówię, daszbur. Do zobaczenia w kolejnej części rykowiskowej. Myślę, że jako taką strzelonego jelenia nie mamy w tej części, ale mamy sporo byków, także sporo podchodu. My walczymy dalej, więc jeszcze tam zostało takie 12 dni, 9, 10 może intensywnego polowania na rykowisku. Zobaczymy, co nam Hubert zdarzy. Do zobaczenia. A, jeszcze jedno. Słuchajcie, już jest prawie 40 000 subskrypcji, więc jak możecie, to nie subskrybuje, kliknijcie, dajcie łapę do góry, zostawcie komentarz, żeby nam te algorytmy YouTube'a, bo nam nie sprzyjają, to trzeba je troszeczkę, z systemem się nie walczyć, system trzeba obejść. Więc jak zostawicie komentarz, łapkę do góry i subskrypcję, no to zawsze ten materiał dotrze do większej ilości osób, a jeżeli Wam się podoba, to udostępnijcie na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, kto tam gdzie konto ma, niech wrzuca, niech podlinkowuje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i daszbur.